Witam bardzo serdecznie. To jest kolejny odcinek audycji Bez Celibatu, 97 odcinek. Przypomnę, że jest to audycja, która skupia się na tematach politycznych, społecznych, ekonomicznych, gospodarczych, ale nie tylko, również na tematach dotyczących nauki i najróżniejszych wyzwań intelektualnych, a to wszystko próbujemy komentować z perspektywy biblijnej. Mówię próbujemy, bo nie zawsze się to udaje. Ja nazywam się Sławek Zawadzki, a moim gościem dzisiaj jest profesor Adam Cenian. Dzień dobry, Adam. Dzień dobry Państwu. Adam, jesteś naukowcem z krwi i kości. Prowadzisz badania naukowe, jesteś fizykiem, zaraz ciebie o to dopytam, ale również, tak żeby nadać tutaj legitymację dla studentów, jesteś wykładowcą akademickim, wykładałeś i w Polsce, i za granicą. Wszystko się zgadza? Tak jest. To proszę powiedz mi, jak to się w ogóle stało, że zostałeś naukowcem? Gdzie w ogóle studiowałeś i jak wyglądała twoja kariera naukowa, tak po prostu w lapidarnym ujęciu, żebyśmy mogli cię bliżej poznać? No tak, moim takim tematem, przedmiotem, który mi bardzo się podobał przez całe życie, to była matematyka. Właściwie to poszedłem na fizykę trochę przypadkowo, poszedłem na Politechnikę i były takie dni otwarte i okazało się, że powstaje nowy wydział fizyki technicznej na Politechnice Gdańskiej i spodobało mi się to, co mówiono i tam wylądowałem i właściwie w ten sposób stałem się fizykiem. Studiowałem cały, prawda, okres, byłem wyróżnionym studentem. Nie zatrzymano mnie na Politechnice, ponieważ nie byłem ani z partii komunistycznej, ani wycofałem się ze Socjalistycznego Związku Studentów Polskich. Między innymi dlatego, że ktoś wierzący zapytał mnie, a co ty robisz w tym związku? No więc nie miałem odpowiedzi właściwej i doszedłem do wniosku, że nie mam co tam robić. To oczywiście uniemożliwiło mi pozostanie na Politechnice Gdańskiej, ale dało szansę, aby zgłosić się do Polskiej Akademii Nauk, która była wtedy, właściwie w ogóle Polska Akademia Nauk była chyba cały czas w opozycji trochę do tego systemu poprzedniego. Mimo że dzisiaj różne tam osoby, które poprzednio współpracowały z tym reżimem, dzisiaj powiedzmy sobie, nie lubią Polskiej Akademii Nauk, że to taki wytwór komunistyczny, ale właściwie o ile ja pamiętam, u nas w Instytucie na 200 osób to było tylko 10 partyjnych, więc jak porówna się z Politechniką Gdańską czy z innymi uczelniami, to po prostu śmieszna ilość. I zgłosiłem się do dyrektora i powiedziałem, panie dyrektorze, jestem wyróżnionym studentem, czy mnie pan przyjmie do roboty, a gdzie pan chce pracować, w którym zakładzie? Więc od razu było inne nastawienie i rozpocząłem pracę nad laserami gazodynamicznymi. Na początku to takie lasery, gdzie wykorzystuje się energię gazu, prawda, aby produkować promieniowanie laserowe, a potem przeszedłem do laserów takich jonizacyjnych, plazmowych, dla CO2, gdzie żeśmy tam rozwijali taki laser. Ten laser potem przez 20 lat pracował w Instytucie, nawet tak semi-przemysłowo. Potem były działania związane z laserami w medycynie, a teraz od ostatnich paru lat zajmuję się ekoenergetyką, czyli wszystkie te rzeczy zielone, takie powiedzmy sobie biogaz, fotowoltaika i inne rzeczy. To jest centrum mojej uwagi. A habilitację robiłeś z laserów, czy? Tak, habilitację też robiłem właściwie z laserów już właśnie CO2, tych jonizacyjnych, plazmy i tam. Ja właśnie, ponieważ zajmowałem się taką dziedziną jakby dosyć rzadką, czyli chemią tych laserów CO2, to potem było mi łatwiej przejść do takich tematów związanych właśnie z energetyką, prawda, i tam, gdzie chemia odgrywa większą rolę. Także dzisiaj trudno powiedzieć, czy jestem tylko fizykiem, albo ta specjalizacja się rozszerza oczywiście. No, rozumiem, że jak już jesteś na poziomie habilitacji, to ciężko mówić o sobie, że się jest tylko fizykiem. Raczej już dochodzimy do jakiejś multidziedzinowości, tak? No po prostu są zagadnienia takie, które wymuszają nauczanie różnych innych, prawda, dziedzin, między innymi teraz i mikrobiologiczne. Mamy teraz na przykład, otrzymaliśmy taki projekt właśnie europejski związany z oczyszczaniem tutaj naszej Zatoki Gdańskiej. Nie wiem, czy zdajecie sobie Państwo sprawę z tego, że tutaj na dnie gdańskiej Zatoki w pobliżu Gdyni, koło torpedowni, leży taki wrak Stuttgart. Tak, i to jest bomba zegarowa. I to jest bomba ekologiczna. Tak. To jest rakotwórczy, to nie jest nawet, jak to niektórzy mówili, takie paliwo standardowe, mazut, który skowala się, prawda, w formie takich twardych, stałych tego, tylko to jest jak smoła. Nurkowie jak zeszli na spód, zaczęli takie jakby żyjącą, drgającą taką substancję, w której ryby się, prawda, jeśli Państwo lubicie flądry, prawda, tutaj z naszej zatoki, ten
zapach taki, który możecie tam poczuć, taki wędzenia, może to będzie może też i częściowo z tego właśnie mazutu? Z tego właśnie nie mazutu, to jest smoła pogazowa. Okay. Niemcy pod koniec wojny nie mieli już dostępu do oleju, do ropy naftowej i swoje paliwa produkowali właśnie przez pirolizę węgla. W trakcie pirolizy węgla, tak jak i tu przez wiele lat tutaj też w Trójmieście były gazownie. I ten gaz, który używaliśmy, to był taki gaz, prawda, pirolityczny, czyli to był taki gaz CO plus wodór i myśmy go używali. Był bardzo niebezpieczny, bo jak tylko było coś nieszczelnego, to się można było łatwo otruć. Wydaje mi się, że przy granicy, dzisiejszej granicy polsko-niemieckiej jest taka miejscowość, teraz może ją przekręcę, Nowogród Bobrzański, wielka, potężna instalacja wybudowana przez Niemców właśnie do pozyskiwania paliwa z węgla. Ci, którzy lubią takie urbexy tak zwane, czyli porzucone instalacje przemysłowe, to można się tam przejść w potężne silosy, magazyny, no i to wszystko jest w tej chwili porzucone. Ale dobra, powiedz mi, ile miałeś lat, jak się nawróciłeś? Czy to już było po tym, jak zrobiłeś doktorat, czy wcześniej? No właśnie, mój dziadek, nie wiem czy wspominałem o nim, on był człowiekiem wierzącym, a więc słyszałem Ewangelię od młodości, natomiast miałem ten strach taki, żeby się tutaj zdefiniować jako chrześcijanin. I trwało to 20 lat, zanim uświadomiłem sobie, że właśnie nie muszę być doskonałym, żeby być chrześcijaninem, prawda? To była dla mnie taka bariera, że jestem za słaby na to, żeby być chrześcijaninem. I właściwie dopiero na studiach, jak byłem na studiach, dopiero wtedy do mnie przemówiła Ewangelia, właściwie słowami Jezusa, że pójdź za mną, tak? Znaczy, tak jaki jesteś, nie musisz być doskonały, możesz być taki jaki jesteś i to dla ciebie też jest rozwiązanie. Czyli możemy założyć z pewnym uproszczeniem, ale że twoja droga naukowa, jesteś naukowcem mniej więcej tyle samo czasu, co wierzącą osobą. Wierzącym jesteś trochę dłużej, bo rozpoczęło się to w czasach studenckich, a studentów dzisiaj nie kategoryzujemy jako naukowców, ale ty pewnie byłeś naukowcem, czy miałeś duszę naukowca już od zarania swojego istnienia, więc jakoś tak moglibyśmy przyjąć. Ja powiem też szczerze, znaczy myśmy, mimo że nie byłem jeszcze wtedy wierzącym per se, to ja właściwie czytałem Ewangelię. Okay. I Pismo Święte od wieku już jak tylko potrafiłem czytać. Nie? Myśmy z bratem siedzieli w pokoiku, prawda, czytaliśmy po rozdziale, prawda, Słowa Bożego codziennie i to oczywiście, no jest olbrzymi oczywiście też i taki podkład, który potem człowiek wykorzystuje, prawda, bo zna Pismo Święte i jak czuje, co jest prawdą, a co jest taką sobie pseudochrześcijaństwem. Adam, czym jest nauka? O, to jest bardzo, bardzo trudne pytanie. Bardzo trudne pytanie. Właściwie jest wiele definicji nauki, wiele definicji właśnie twierdzenia i tak dalej. W każdym razie nauka jest właśnie poszukiwaniem prawdy, przy czym ta prawda nigdy nie jest do końca poznana. Tak? Znaczy, jest takie słynne twierdzenie o paradygmatach, prawda? Że co jakiś czas nauka się zmienia. Na przykład przez wiele lat uważano, prawda, że wszystko to jest mechanika klasyczna, tak? Czyli pokazywano nawet, prawda, takie mózgi, prawda, w tych czasach oświecenia, prawda, byli naukowcy, którzy pokazywali, że nasz mózg to jest taki złożony zegarek, prawda, w którym są rozmaite trybiki, prawda, one te przeskakują, prawda, i to całe. Nikt nie miał pojęcia tak naprawdę, czym jest mózg. I dlatego wszystko było mechaniką klasyczną. Dopiero się nagle pokazało, że mechanika klasyczna wszystkiego nie wyjaśnia. Są zjawiska, które nie potrafiła ona wyjaśnić. Stąd pojawiła się teoria względności, prawda? I Einstein spowodował pierwszą taką dużą rewolucję. A potem mechanika kwantowa, która też obróciła nasze myślenie. Okazuje się, że można przechodzić jakby przez ściany, przez bariery rozmaite. Są takie tunelowe, prawda, tranzystory, gdzie właściwie ten elektron przechodzi przez ścianę, przez którą nie powinien przechodzić. A więc ten efekt przechodzenia przez ścianę jest efektem, który sprawdzono naocznie. Tak? To zupełnie nasze zrozumienie świata zmieniło, prawda? To jest ta zmiana paradygmatu. I teraz to, co kiedyś było naukowym twierdzeniem, zostało, jakby powiedzieć, podważone. Tak? Dzisiaj my wiemy, że są, prawda, zjawiska, które możemy jeszcze opisywać klasycznie,
tak jak budowy mostów, jak domy i tak dalej, ale to jest tylko część wiedzy. Tak? Poza tym jest jeszcze wiedza, która jest w kierunku, którą trzeba rozwijać, kiedy mamy do czynienia z bardzo szybkimi cząstkami, to są te teorie relatywistyczne, albo gdy mamy bardzo małe cząstki, to są te wszystkie teorie kwantowe. I co to jest nauka? No to szukanie prawdy, tak? Ale jak już Piłat kiedyś powiedział, co to jest prawda? My możemy udowodnić to, że jakaś nauka, że jakaś teoria jest fałszywa, ale nigdy nie możemy udowodnić, że ona jest prawdziwa. To jest ten szkopuł, to jest ciągłe poszukiwanie, tak? Ciągle jesteśmy na drodze poszukiwania. My nauczamy niewłaściwie często w szkołach uczniów, studentów, że to wszystko jest jednoznaczne, jasne i tak dalej. To jest nieprawda. Okazuje się, że nauka ciągle szuka nowych zjawisk, ciągle odkrywa nowe zjawiska. Nawet teraz niedawno tak zwana boska cząstka, tak, prawda? Bozon Higgsa, który odpowiada za masę, prawda, cząstek. Więc to są rzeczy, które się w głowie nam nie mieściło kiedyś, prawda, ale to ciągle się odkrywa, czy na przykład fale grawitacyjne, które ostatnio zmierzono, prawda, w kosmosie, jak one przychodzą. Więc ciągle nauka nie powiedziała swojego ostatniego słowa. To, co powiedziałeś, jest dla mnie bardzo, bardzo ciekawe. To znaczy, że nauka może udowodnić, że coś nie jest prawdą, ale nie może udowodnić ostatecznie, że coś jest tą prawdą. Tak, i to jeszcze pod założeniem filozoficznym, że prawda, uznajemy, że prawda istnieje, prawda, bo to jeszcze, prawda, jakbyśmy pomyśleli sobie o subiektywizmie filozoficznym, prawda, biskup Berkeley, który mówił, że to wszystko tylko to są nasze wyobraźnia, tak? Rzeczywistość nie istnieje. Więc z punktu widzenia takiego w ogóle moim zdaniem racjonalizm jest dosyć takim, niezbyt do końca praktycznym rozwiązaniem, ponieważ tak naprawdę do końca nie jesteśmy w stanie prawie nic dowieść, dopóki nie przyjmiemy pewnych założeń. Po pierwsze założenie nauki jest, że prawda jest poznawalna, tak? Że my możemy do tej prawdy dojść, prawda? Że świat jest obiektywny, nie subiektywny. Tam jest cały szereg, ja miałem takie cykl wykładów w ogóle dla studentów, nie tylko, gdzie mówiłem właśnie o tych podstawowych założeniach nauki, które, między innymi bardzo ważna sprawa, to jest powtarzalność. Dlatego część tych twierdzeń naukowych nie spełnia tego warunku powtarzalności. To są takie nauki historyczne, tak? Coś się kiedyś wydarzyło, ale my nie jesteśmy w stanie powtórzyć tego eksperymentu, tak? Więc to, co jest inne w naukach przyrodniczych i technicznych, to jest to, że my tutaj mówimy o faktach, które powtarzamy, sprawdzamy, tak? Co więcej, nie zawsze nawet jesteśmy tacy bezbłędni, prawda? Nie tak dawno, chyba rok czy 2 lata temu, jakaś kładka, prawda, gdzieś tam w amerykańskim uniwersytecie się załamała. Okazało się, że źle obliczono, prawda? Czyli nawet w mechaniki normalnej, klasycznej robimy błędy, więc to jest coś takiego, co właśnie ta nasza pewność, to w jakimś sensie można powiedzieć, że był taki wielki matematyk, Hilbert, który mówił o tym, że wszystko jest poznawalne, że wszystko pewnego dnia poznamy i będziemy mogli rozwiązać. Natomiast przeciwko niemu wystąpił taki lekarz medycyny, który powiedział, nie, są rzeczy, których nigdy nie poznamy. Wydawało się, że Hilbert ma rację, bo to był wielka postać, wielki tego. Natomiast pojawił się taki człowiek jak Gödel, bardzo znany matematyk, logik, który wykazał, że są prawdy, których nie można udowodnić. Czyli pokazał takie zdanie logiczne, które było wszystko symbolicznie przedstawione i że to zdanie można było powiedzieć, ono jest prawdziwe, a drugi mu powiedział, nie, ono jest fałszywe i obydwaj mieli rację. Także okazuje się, że dla naszej poznawalności, nasza poznawalność ma swoje granice. Tak? To jeśli wydaje nam się, że wszystko pewnego dnia poznamy, to się mylimy. No to roi się w mojej głowie naprawdę tysiące pytań. Jakie jest twoje zdanie? Czy uważasz, że my jako ludzie możemy ostatecznie poznać prawdę? Czy myślisz, że to jest coś, co jest dla nas nieosiągalne? Filozoficznie to Chrystus powiedział, ja jestem prawda i życie
i nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. Tak? Więc filozoficznie bym powiedział, prawdę poznajemy, ale nie na podstawie nauki. Tak? W nauce ciągle szukamy prawdy, ciągle zbliżamy się do rzeczywistości. Czy filozofia jest nauką? Czy filozofia jest nauką? To jest też dobre pytanie, prawda? Mówi się o tym, że ona jest taką metanauką, czyli ona jest nauką o naukach, tak? Czyli to jest jakaś metoda, w której próbujemy właściwie odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest nauka, tak? Także to właściwie Zadałem ci to pytanie, bo trzymam się tego wątku, o którym powiedziałeś, że jedna z definicji nauki, albo jeden z aspektów nauki to jest to, że nauka służy do tego, żeby poszukiwać prawdy, albo przynajmniej przybliżać się do tej prawdy, zakładając, że ta prawda jest poznawalna. No ale tutaj moglibyśmy obok naukowca postawić właśnie filozofa, który mówi dokładnie to samo. Filozofia szuka odpowiedzi na pytanie, co jest prawdziwe. I obok moglibyśmy postawić jeszcze jakiegoś apologetę, człowieka wiary, teologa, który mówi dokładnie tak samo. Ale każdy z tych trzech stosuje trochę inne narzędzia do tego, żeby poznać prawdę. I teraz, czy oni w trójkę mogą dojść w końcu do tych samych wniosków? Czy dojdą do odmiennych wniosków? I uzupełnię od razu pytanie, żeby łatwiej ci było jeszcze odpowiedzieć. Czy ktoś, kto jest człowiekiem nauki, na podstawie tej nauki może dojść do poznania Boga albo przynajmniej do przekonania, że ten Bóg faktycznie istnieje? Tak, wiele pytań, które noszą... Możesz sobie wybrać, albo możesz... które tutaj każdy z nich na odpowiedzieć. No więc jeżeli chodzi o... poszukujemy prawdy. Właściwie każdy człowiek szuka prawdy. Chociaż my dzisiaj żyjemy w takiej erze fake newsów, którą właściwie, ja bym powiedział, filozofia spowodowała, prawda? Bo przecież był taki ruch filozoficzny, postmodernizm, który mówi, prawdy nie ma. Najciekawsze, że takie twierdzenie jest już nieprawdziwe, tak. Bo jak nie ma prawdy, to znaczy to, co mówisz, jest też nieprawdą, więc to jest samosprzeczne. Ale ono zrobiło olbrzymie spustoszenie. Dzisiaj czasami uśmiecham się, bo ci sami ludzie, którzy kiedyś mówili o tym, że nie ma prawdy, dzisiaj coś mówią, że panują fake newsy i nie ma prawdy. No, jak się odrzuciło kiedyś prawdę, ja uważam, że jedyną prawdą to jest właśnie Pan Jezus, to właściwie... Teraz się trudno co dziwić, że fake newsy panują. Znaczy ja z wielkim zaskoczeniem niedawno spotkałem człowieka, który głosi, że jest płaskoziemcem. Miałem z nim jakąś rozmowę krótką i naprawdę trudno go przekonać, prawda? Bo on mówi, że tam jakiś, prawda, pilot gdzieś amerykański coś tam powiedział i tak dalej, więc te fake newsy, internet jest, prawda, pięknym źródłem, pięknym narzędziem, gdzie człowiek, który szuka prawdy, dużo się może dowiedzieć, ale też może się dowiedzieć mnóstwo, prawda, kłamstwa i chłamu. No to dzisiaj też wszystkie te akcje antyszczepionkowe, prawda, i nasze problemy, które w jakimś sensie może same się rozwiążą, bo ci, co się nie będą szczepili, będą szybciej umierali, więc to być może się, powiemy tak bardzo brzydko i może okrutnie. Z punktu widzenia ewolucjonistów, no to właśnie taka byłaby odpowiedź, no, że dojdzie do przeżycia tylko tych, którzy postępują zgodnie z jakimiś regułami gry. No więc właśnie najważniejsza sprawa jest pytanie, to jest właśnie to pytanie, czy jest prawda, tak? Tak. I wtedy też to zupełnie inaczej się zmienia, prawda, nasze zrozumienie. I wydaje się właśnie, że naukowcy szukają tej prawdy takiej materialnej i to, że budujemy wspaniałe mosty, budujemy wspaniałe miasta, budujemy wspaniałe rakiety, które lecą w kosmos. Teraz bardzo ciekawa, ostatnio spotkałem takiego amerykańskiego naukowca z amerykańskiej agencji kosmicznej, który pokazuje rozwój, jaki następuje w aspekcie wykorzystania takich latawców, które mają nas zanieść do najbliższych gwiazd. Okazuje się, że jak promieniowanie słońca padają na taki bardzo cienki latawiec, bardzo lekki latawiec, przekazują mu pęd, fotony przekazują pęd i ten latawiec, który jest rozwijany na przykład w okolicach słońca, żeby mieć duży im więcej tego padania, tym szybciej nabiera prędkości. I to jest mała siła, ale stała, tak? Przez wieki, przez lata on nabiera olbrzymiej prędkości, osiąga gdzieś chyba nawet 1/10 prędkości światła, a co więcej, o tyle to jest ciekawe, że jak on zbliża się do tej następnej gwiazdy, to ta gwiazda go hamuje. Bo teraz uderzając ten gwiazd z drugiej strony, będzie hamował. Więc takie rzeczy się dzieją, które kiedyś wydawały się zupełnie dla nas bajkowe, prawda? Czy nawet jak ten tranzystor tunelowy, prawda, gdzie elektrony przenikają przez ścianę. To się w głowie normalnej nie mieści. A więc nauka
wykazuje pewne rzeczy, które nam się w głowie nie mieściły i to już wykorzystujemy w naszym codziennym życiu, natomiast zadziwieni jesteśmy, że to wszystko działa, prawda? Ale tak jak żeś wspomniałeś, czy jest jakiś związek właśnie między nauką, faktami, prawda, a Bogiem, to wydaje mi się, że tak, że część ludzi twierdzi i szuka dowodu na istnienie Boga. Tak. To jest taka tendencja, że udowodnię Boga. Wydaje mi się, że to jest nieprawdziwe zarówno z punktu widzenia filozoficznego, bo to jest kwestia przyjęcia najpierw a priori pewnych prawda, założeń o realności tego wszechświata, prawda, czy realności, jak jestem filozofem subiektywnym, to czy pozytywistycznym, twoja prawda, moja prawda i ta trzecia. Nie? Więc to nie jest tak do końca udowodnialne, a z drugiej strony wydaje mi się, że też ludzie nie do końca szukają prawdy z różnych powodów, na przykład z tego powodu, że im niewgodna jest ta prawda. I mają jakieś przeświadczenia, prawda, które ich trzymają. Nawet znam takich ludzi, którzy mówią, nie czytam Słowa Bożego, ponieważ bym się mógł coś dowiedzieć, co by mi w moim życiu potem przeszkadzało. Tak. Więc my mamy też taki w sobie ten element, który próbuje nas zatrzymać przed poznawaniem rzeczywiście prawdy. Natomiast ja mówię, dowodu nie ma. Wydaje mi się, że trudno udowodnić Boga, ale są ślady. I będę chciał cię o to zapytać, tylko chciałbym jeszcze odwołać się do listu do Rzymian. Teraz mi to przyszło do głowy, gdzie w pierwszym rozdziale apostoł Paweł mówi, że Boga można poznać, że Bóg jest poznawalny. Wtedy, kiedy mówi o tych ludziach, którzy odrzucili prawdę i tam się podziały z nimi różne rzeczy, to apostoł Paweł mówi, że Bóg właśnie jest poznawalny od zarania i tak dalej, i tak dalej. I końcówka Ewangelii Jana, gdzie apostoł Jan pisze, napisałem tę Ewangelię właśnie po to, żeby udowodnić, że Jezus jest Chrystusem i znowuż i tak dalej, i tak dalej. To są parafrazy. To znaczy jeden, drugi apostoł, zakładając oczywiście, że Paweł jest apostołem, ja tak myślę, nie wchodzimy w ten wątek tutaj, mówi, istnieje jakaś substancja dowodowa, istnieje narzędzie dochodzenia do tego, że Bóg jest, że można go poznać. No i właśnie. A ty teraz mówisz, że Boga udowodnić się nie da. Bo tam zresztą to tam nie jest powiedziane, że Bóg jest poznawalny, tylko jest napisane, że to, co o Bogu wiedzieć można. Bóg im objawił. Okay. To nie znaczy, po pierwsze, Bóg jest niepoznawalny. To jest pierwsza sprawa. Tak. Bóg jest niepoznawalny, On przekracza to, co oko nie widziało, czego ucho nie słyszało, to Bóg przygotował tym, którzy go... Albo kiedy Chrystus mówi, nie przyjmiecie tego, co ziemskie, a chcecie, żebym wam powiedział o niebieskich, czy tam, kiedy mówi z Nikodemem. Więc są pewne prawdy, których my w ogóle nie dotykamy. Tak? Natomiast to, co o Bogu wiedzieć można, to Bóg objawia. I to właśnie to są te ślady Bożej ręki w naturze. Ja widzę takie przynajmniej trzy aspekty prawda, tego działania Bożego. Po pierwsze, początek wszechświata, czy powstanie wszechświata. Drugie to jest powstanie życia. To było wielkim, olbrzymim problemem dla ateistów, prawda, przed Darwinem. Dopiero, jak to Dawkins powiedział, dopiero Darwin umożliwił nam taką, bym powiedział, stabilizację racjonalną, prawda, kiedy Darwin pokazał, że życie powstaje z niczego, prawda, tak. Czy tam z substancji organicznych, nieorganicznych. I trzecia rzecz to początek racjonalności, czy świadomości naszej, jak to powstało, prawda? I te trzy elementy to są, jakby powiedzieć, to są pytania, które Bóg stawia przed nami, przed każdym myślącym człowiekiem, który zada sobie pytanie, jak to powstało, tak? W jaki sposób te rzeczy się pojawiły na Ziemi. No to rozwijmy te trzy myśli. Powtórzmy jeszcze raz powstanie wszechświata, powstanie życia i powstanie, powiedziałeś, racjonalności, czy możemy powiedzieć powstanie inteligencji? Po prostu tak, to, że gdzieś ta inteligencja się pojawia. Dlaczego uważasz, że to są ślady istnienia Boga, czy jakieś naznaczenie przez Boga? Ja myślę tak, że ten szok przeżyto już jakieś dobre kilkadziesiąt lat, może i 100 lat temu, kiedy z równania, prawda, równania Einsteina wyprowadzono, że wszechświat miał początek. Dla wielu ludzi, a szczególnie prawda, oświeceniowych naukowców, wszechświat był wieczny. Sam Einstein, kiedy dowiedział się, że to z jego równania
wychodzi, że rozwiązaniem tego równania jest równanie, które wskazuje na początek. Robił wszystko, żeby tam, prawda, przez prowadzenie pewnej stałej ten problem rozwiązać, że jednak wszechświat jest stabilny i wieczny. Nie udało się to jemu i to był dla wielu naukowców przekonanych o wiecznym istnieniu wszechświata wielkim szokiem. Jeżeli miał początek, to pojawia się pytanie, jak powstał, tak. Kto jest jego twórcą. Tak? Dla naukowców poddanych presji idei oświeceniowej stało się to kamieniem obrazy. No jak to? No, przecież nie możemy dopuścić, jak to jeden z naukowców powiedział, pozbyliśmy się Boga, a teraz on chce wetknąć nam, prawda, swoją stopę w drzwi, prawda, zostawia nam, nie możemy domknąć drzwi, tak? Mhm. To był taki właśnie naukowiec, który się zajmował właśnie teorią Darwina. Więc ja mówię, wielu tych naukowców, tak jak Einstein, byli panteistami, tak? Oni wierzyli, że wszechświat jest wieczny i że to można, prawda, udowodnić. I właściwie tutaj dyskusja była mniej naukowa, co właśnie filozoficzna. To była, a nawet bym powiedział, świadomościowa. Tak? Ci, co poznali, prawda, ten wszechświat, znaczy robili pomiary, prawda, tam tak zwanego promieniowania tła i tak dalej, to oni byli przekonani i byli pod wrażeniem, jak to dobrze opisuje pierwszy rozdział Księgi Genezis, tak, o powstaniu, prawda, i powstała jasność, prawda, tak. I Bóg zadziałał, prawda, Bóg rzekł słowo i stało się. I to było dla nich wielkim wsparciem. Druga strona z kolei robiła wszystko, żeby od tego się odciąć, prawda? I to właściwie ta dyskusja jest taką dyskusją między naukowcami porównywalnej wielkości. Tak? To nie jest tak, że po jednej stronie czy po drugiej stronie są słabsi ludzie. Nie? Natomiast to wynika z przekonań wewnętrznych. Tak? Czyli wiele tych dyskusji to jest właściwie filozoficzne dyskusje, a niekoniecznie naukowe. Więc jedną z koncepcji, którą, prawda, rozwijano, rozwijał ją m.in. bardzo znany profesor Hawkins, który stwierdził, ponieważ istnieje prawo grawitacji, wszechświat może i stworzy się z niczego. Ponieważ istnieje prawo grawitacji, to wszechświat może i stworzy się z niczego. Jak w ogóle, ale tu pytanie pojawia się tak, kto stworzył to prawo grawitacji? Właśnie. Skąd się to pojawiło? Tak powstało samo z siebie? Jak prawo grawitacji działa, gdy nie ma niczego? Jak nic nie oddziałuje z niczym? Tak? Jest nic i oddziałuje grawitacyjnie. Nie wiadomo, co to jest, tak? Jak mogę siebie samego stworzyć, tak? Co oznacza wszechświat sam się stwarza? Jak zrozumieć X tworzy X? Jak matka rodzi się sama z Czy to nie jest tak, że to był jeden z dowodów Tomasza z Akwinu? No bo to on lubił dawać dowody na istnienie Boga. No i mówił, że wszystko musi mieć jakiś początek. Dokładnie, więc to sięga tego właśnie dowodu ontologicznego, prawda, tak. Że coś ma początek, musi mieć w związku z tym jakąś twórcę, prawda? No ale to wiesz, co mówią przeciwnicy? Oni mówią, no okej, możemy się nawet zgodzić na ten początek, ale to oznacza, że stwórca też musiał mieć. Nie, bo stwórca jest zupełnie czymś innym. My mówimy o sprawach materialnych, a to stwórca jest z założenia, nie ma początku. Aha. Więc to jest filozoficzny błąd. To nie jest oczywiście błąd, znaczy to nie jest znowu dowód. Ja ciągle powtarzam, nie mówimy o dowodach naukowych, tylko mówimy o śladach. Tak. Ten dziwny ślad, który Bóg zostawił, jeśli chodzi o początek wszechświata, jest takim śladem. To jest tylko pewne pytanie, jak to wszystko powstało, tak? Czy to powstało samo z siebie, z niczego, prawda? Jak coś może powstać z niczego, tak? Samo z siebie, tak? Czy tak dalej. To jest pytanie, na które trzeba, prawda, słynny taki matematyk z Oxfordu, profesor Lennox mówi, tak. Nawet jeśli naukowcy mówią głupoty, to w dalszym ciągu jest głupota, tak? Więc to nie znaczy, że jak ktoś bardzo ważny coś stwierdza. I tutaj przynajmniej Hawkins popełnił przynajmniej dwa błędy logiczne. Tak? Po pierwsze mówi, że z niczego, a prawo grawitacji nie jest niczym, tak? do tego. A po drugie mówi, jak może się coś samo z siebie stworzyć. Tak? To jest, jak coś, co nie istnieje, może stworzyć siebie. No.
Rozumiem. Oczywiście są próby, prawda, jakiegoś tam obchodzenia filozoficznego i zapętlenia tej sytuacji, no ale znowu jak coś jest głupotą, no to pozostaje głupotą. Zróbmy krótką dygresję. Jest taki profesor prawa, ale udziela się bardzo mocno również w świecie ekonomii, Robert Gwiazdowski, i on, kiedyś czytałem jakieś tam jego wspomnienia, powiedział, że jak obronił habilitację, no to zorganizował jakieś takie wydarzenie, żeby świętować właśnie ten tytuł, i ktoś mu składał życzenia i powiedział tak, teraz już możesz gadać głupoty. Także kończymy dygresję, ale bardzo mi się to podobało. Nie wiem, czy to była habilitacja, czy on dostał tytuł profesora, ale jedno z tych dwóch. No to mamy ten ślad faktycznie, który wzbudza w nas niepokój dotyczący tego początku. Jak z życiem i z inteligencją? No właśnie, pierwsze pytanie, które sobie zaczęli zadawać ludzie pokroju Einsteina czy Wignera, to było to, jak w ogóle możemy cokolwiek zrozumieć. Tak? Einstein powiedział, najbardziej niezrozumiałą rzeczą jest to, że możemy w ogóle cokolwiek zrozumieć. Tak? W jaki sposób nasz język, który właściwie jest jakimś konstruktem, prawda, zewnętrznym, opisuje prawdziwą rzeczywistość. Tak? Jak to jest w ogóle możliwe? Tak? Że to, co te nasze równania, prawda, które piszemy, matematyczny język, dlaczego się one... To jest konstrukt pewien, tak? To jest pewien język. Jak to się ma z rzeczywistością? Dlaczego my w ogóle jesteśmy w stanie to wszystko opisać? Tu ci wielcy uczeni używają tutaj w tym momencie najczęściej takie słowo, które z innej branży jest. Mówią o cudownym. Okay. Prawda? Jest taka praca naukowa pana Wignera, w którym on używa wielokrotnie słowo cudowne, kiedy mówi właśnie o tym, że ten język jest w stanie opisać rzeczywistość, tą, która istnieje, prawda? Bo oni byli naukowcami, a więc wierzyli w obiektywną rzeczywistość. Prawda? To subiektywnemu, prawda, filozofowi to mu się tylko wydaje, prawda? Więc w subiektywnym, prawda, takim poglądzie, no to rzeczywiście, jeżeli cały świat myśmy stworzyli, to nasza logika ma wpływ na tą rzeczywistość, tak? Subiektywną. Natomiast jeżeli rzeczywistość jest obiektywna, a my jesteśmy subiektywni, jak to jest właśnie z tym naszym subiektywnym językiem w stosunku że potrafimy się dogadać o tej rzeczywistości. Czy ty uważasz, że matematyka jest właśnie takim, o tym mówisz, że to jest ten język, który jest najbardziej meta językiem? Tak, to jest właśnie te związki fizyki z matematyki są przeogromne. Tak? Właściwie bez matematyki, ja zawsze jak uczę studentów, prawda, to mówię, bez matematyki to nie ma co podchodzić do fizyki. Pewne prawa czy pewne są bez języka matematyki. Ja pamiętam kiedyś w szkole średniej, nie wiem, czy wszyscy słuchacze nasi mieli ten podobny problem, ale kiedyś w książce właśnie takiej ze szkoły, nie pamiętam, czy to była 6. czy 7. klasa, była mowa o pracy. Pracy w polu sił grawitacyjnych. O ile praca to jest, prawda, droga razy siła, tak? To jest taka, kiedy siła jest stała, to w polu grawitacyjnym ta siła się zmienia. A więc nie można mnożyć bezpośrednio, trzeba scałkować. Tak. Bez scałkowania to się nie da. Tak. I ja czytałem ten tekst, którym chciano opisać takim językiem pospolitym to działanie, bez użycia słowa całka, i nie wiedziałem, o co chodzi. Czytałem. Ten język matematyki, prawda, to jest jednak niesamowite narzędzie, które pozwala ci to policzyć naprawdę. W jaki sposób, jak się wysyła, prawda, jakieś satelitę w kosmos, to ja nie mogę wymnożyć, prawda, droga razy siła, tylko muszę uwzględnić, że ta siła się zmienia, prawda? Cały czas. Czyli to są te rzeczy, które codziennie wykonujemy, prawda? I dlatego ten język niesłychanie ważny jest. I dlaczego ta nasza fizyka, czy ten nasz język tak dobrze opisuje rzeczywistość, jest pytaniem, na którego nie ma jasnej odpowiedzi. Tak samo jak nie ma odpowiedzi, dlaczego siła grawitacyjna jest odwrotnie proporcjonalna do r kwadrat. R kwadrat oznacza tyle, że te krzywe, po których planety na przykład w Układzie Słonecznym biegają, to są takie krzywe jak parabola, jak hiperbola i elipsa. Najbardziej podstawowy ruch. No ale te prawda, kosmiczne obiekty, które dolatują do nas właśnie są mogą być po innych torach. Nie? Te trzy krzywe są możliwe dla ruchu takich dwóch ciał.
Tylko z tego powodu, że tam w mianowniku jest r². Gdyby było r do 2,3 czy 2,00 i tam 1 i tak dalej, ten wszechświat mógłby być chaotyczny. Planety by się zderzały ze sobą, prawda, by tam się działy rozmaite rzeczy. I to jest pytanie, dlaczego ten świat nie jest chaotyczny, jak zupełnie a propos. Dlaczego ta dwójka tam występuje? Zawsze pytam się moich studentów i oni tylko... To mi przypomina historię z XIX wieku, kiedy właśnie astronomowie obserwowali ruch planet, mieli policzone te właśnie wszystkie trasy, ale trasa Uranu, jeżeli dobrze pamiętam, była jakaś taka dziwna, nie pasowała im do obliczeń i bardzo szybko doszli do wniosku, że tam gdzieś jeszcze musi być inne ciało niebieskie. Policzono, wzięto teleskop, skierowano w odpowiednie miejsce, które zostało wyliczone i tam był Neptun. Neptun, zgodnie z moją wiedzą, w naszym Układzie Słonecznym jest jedyną planetą, która została wyliczona, również księżyce Neptuna. One nie zostały odkryte na zasadzie takiej, że jakiś astronom się natknął w drodze obserwacji nieba, tylko wcześniej zostało to policzone. No tak, to trzeba może od razu powiedzieć, że te nasze to stwierdzenie moje o elipsach, hiperbolach i parabolach, one jest prawdziwe dla układów dwóch ciał. Prawda? Nawet jeśli, prawda, Księżyc krąży koło Ziemi, to na jego orbitę jednak wpływa też Słońce, tak? Czyli tak. Ta elipsa nie będzie i taka sama, prawda, jakby było, gdyby to było tylko Ziemia i tylko Księżyc. Właściwie, tak prawie powiedziawszy, to jest właśnie jeden z ograniczeń naszych, tak? Że my potrafimy obliczyć w sposób analityczny tylko ruchy dwóch ciał. Jeśli już jest trzecie ciało, my możemy policzyć to komputerowo. Jak jest więcej ciał, to już tylko komputerowo, prawda? I z tego wynika, że nasza tutaj wiedza jest dużo mniejsza, prawda? I tam, bo sam komputer wprowadza błędy, tak? Jeżeli będziemy obliczali, to pewnie zawsze jakiś błąd się narasta, tak? Także też do końca to my tych planet idealnie nie jesteśmy w stanie policzyć, prawda? Natomiast zawsze jakiś błąd tam się istnieje. Tak samo zresztą jest i z poruszaniem się, prawda, cyklonów, czy jakichś takich potężnych, prawda, wichur, ponieważ ich ruch, jak właśnie one mają już te swoje prędkości, swoją energię, to wchodzimy w zakres tak zwanej mechaniki nieliniowej i tu przewidywanie jest ograniczone. My możemy w najbliższym, załóżmy na 2-3 dni policzyć, mniej więcej się zgadza, ale już 4, 5, dlatego na przykład jak się patrzy są takie czasami zdjęcia, gdzie pokazują, jak ten cyklon, czy tam jak ten, prawda, wir będzie się poruszał przez Stany Zjednoczone. I okazuje się, że codziennie się zmienia ta trasa trochę, nie? Aktualizujemy ją. To ciągle aktualizujemy, ponieważ ona jest niepoliczalna. To nie jest błąd komputerów, czy to nie jest błąd tego, tylko to po prostu jest niepoliczalne. Znaczy tam w mechanice nieliniowej jest ten problem, że to są właśnie te między innymi sprawy niepoliczalne. I dlatego się na przykład mówi o tym, że prawda, że jak tam, prawda, motylek gdzieś tam w Afryce. No, efekt motyla jest takie, tak. Także to są rzeczy, które wskazują na to, że nasze możliwości obliczenia są, czy w ogóle predykcji mamy są to samo ograniczone. nie tylko w świecie fizyki, ale i w świecie ekonomii. Jak próbujemy przewidzieć, jaka będzie cena dolara tam za jakiś czas, no to nikt nie jest tego w stanie zrobić, bo ilość zmiennych, które na to wpływa, jest bardzo, bardzo duża. To jest zawsze tylko i wyłącznie prognoza. I co więcej, to są też nieliniowe procesy, bo nasze myślenie, czy nasze decyzje poszczególne, my możemy statystycznie próbować to. I statystycznie przyjmując zachowania chaotyczne, jesteśmy w stanie dużo policzyć, naprawdę dużo. Ale tam, gdzie nie ma ludzi, na przykład z jakimiś takimi działaniami typu ucieczka, tak? Nagle coś się pojawiło i ludzie uciekają, co są zupełnie nieracjonalne, ale one mają jakiś kierunek, tak? To już nie będzie takie normalne, chaotyczne działanie, czyli nie jesteśmy nawet w stanie za pomocą jakiejś statystyki policzyć. I wtedy się działają krachy na giełdzie czy gdzieśkolwiek, prawda? Bo nagle się okazuje, jak wilczy, prawda, jakiś owczy pęd, prawda, i ludzie uciekają, nie? Tak, i jeszcze jest... Inteligencja. Inteligencja właśnie. Jakie jest źródło naszej inteligencji? Tak? Gdzie możemy szukać jego źródła? Tak? Jeśli to tylko jest chaotyczne, bo prawda, filozofowie materialistyczni mówią, że to wszystko kwestia elektronów, prawda, tam fotonów, oddziaływań, prawda, i nic więcej tam nie ma. Nie ma coś takiego jak świadomość, nie ma coś takiego jak dusza, nie ma nic. Tak. W związku z tym, jak możemy wierzyć naszym przemyśleniom? Jeżeli to jest tylko chaotyczny ruch elektronów, tak?
jakiś tam, prawda, zabłądzi się jeden, prawda, gdzieś tam tego i już nasze myślenie będzie szło w innym kierunku. Wtedy tylko milczenie wydaje się być właściwe, prawda, bo to jest tylko ruch chaotyczny elektronów, więc nie ma żadnego znaczenia. Nasze twierdzenia, nasze tezy, przekonania to tylko wynik procesów fizykalnych i jakości naszego pożywienia. Czyśmy dobrze zjedli, czy myśmy źle zjedli. Natomiast my widzimy, że jednak jesteśmy w stanie coś odkryć, tak? No tak. I te odkrycia pokazują, że właśnie to jest to, co mówi właśnie Einstein i Wigner, że zadziwiające, że potrafimy siedzieć prawda, za biurkiem i coś nagle nam stworzyć jakąś koncepcję. Tą koncepcję oczywiście musimy, bo takie było pytanie gdzieś w pewnym momencie, że jak powstaje teoria naukowa, prawda? Więc teoria naukowa to najczęściej jest jakaś obserwacja, tak? Na początku. Na początku. Na przykład patrzę przez okno i widzę, że pies chodzi wokół czy jakieś stworzenie chodzi wokół drzewa. Mówię, cyklopoid. Następnego dnia patrzę, ten cyklopoid chodzi wokół drzewa i zadaję sobie pytanie, dlaczego on chodzi wokół drzewa? No bo jest cyklopoid. Czasami, prawda, nazwa, czy ta nasza teoria ma być wyjaśnieniem, w gruncie rzeczy nic nie wyjaśnia, tak? Myśmy nadali mu taką, ale w każdym razie w teorii to coś takiego jest, że najpierw widzimy obserwację, potem dajemy mu nazwę, potem próbujemy stworzyć jakieś twierdzenie, a potem sprawdzamy, czy jest prawdziwe. Przy czym tak jak mówiłem kiedyś, z tym twierdzeniem, prawdziwością twierdzenia jest tak jak z tym indykiem, który przez cały rok był o godzinie 8 rano karmiony i wydawało mu się, że do końca życia tak będzie. Znaczy, że wiecznie tak będzie. Tak. A nagle tuż przed Wielkanocą, czy przed świętami Bożego Narodzenia traci głowę i to jego przeświadczenie, że tak zawsze będzie, tak, jest załamane. Czyli to jego prawo, które sobie wytworzył w swoim muszczku, zostało załamane. Dlatego nie można żadnego prawa w gruncie rzeczy nazwać udowodnionym. Prawa są tylko, nie są sprzeczne. Nauka stara się stworzyć to, żeby prawa nie były sprzeczne, tak? Czyli co chwileczkę sprawdza, tak? Bo napisałem prawo i patrzę w takim wypadku, jeszcze w innym wypadku. To twierdzenie staje się coraz silniejsze, tak? Ale ono nigdy nie jest do końca pewne. I tak faktycznie patrzą ludzie nauki, no bo jednak naukowiec, przynajmniej tych, których ja znam z telewizji, oni mówią, że wszechświat będzie istniał do końca czegoś, w sensie nigdy nie przestanie istnieć i że tak jak istnieje teoria grawitacji, czy prawa jakby siła grawitacji, tak ona nigdy nie przestanie działać. Czy dobrze zrozumiałem, że ty mówisz, że to założenie, że ona nigdy nie przestanie działać? Słowo nigdy filozoficznie jest już niemożliwe, tak? Znaczy właściwie twierdzenia są trochę budowane na podstawie teorii indukcji, tak? Jak coś tam się działało do n, zrobimy n+1 i staramy się udowodnić, tak? Ale ta indukcja musiałaby być nieskończona. Nieskończona. Tak? Natomiast nieskończonych, my nie mamy możliwości robienia tego w nieskończoność. My zawsze ileś tam skończonych raz sprawdziliśmy tę teorię, czyli każda teoria pewnego dnia się może obrócić. No i my wiemy na przykład, tak, że pewnego dnia, znaczy to, co się dzisiaj, prawda, opisuje na podstawie twierdzeń innych, prawda, że nawet pewnego dnia słońce będzie rosło, tak, i będzie tutaj coraz cieplej i w końcu, ale to oczywiście mówi się o terminach miliarda lat, więc to nie dotyczy jutra, nie musimy się bawić, tak, bać tego, ale jest to jakiś tam, prawda, ten świat, który widzimy, no on nie jest wieczny. Powiedz, wspomniałeś o tym, żeby stworzyć teorię naukową i żeby później ją rozwinąć, no to właśnie musi być ten element powtarzalności. Jak zatem traktować teorię naukową o powstaniu świata? Mówię o Wielkim Wybuchu, o tym, co się działo tam wiele miliardów lat temu podług naukowców, skoro to jest coś, co jest niepowtarzalne. No cóż, no dzisiaj istnieje spora grupa już ludzi, którzy nie wierzy w Big Bang, nawet wśród naukowców. Tworzą swoje teorie, tak? Mówią o tym, jak to się zmieniło. Pewne założenie w teorii Big Bang mi się bardzo nie podoba, bo się mówi o tym, że zaraz na początku była wielka inflacja.
I ta inflacja, czy rozszerzenie wszechświata było z większą prędkością niż prędkość światła. A my dzisiaj, to co możemy powiedzieć, to tylko tyle, że nie ma procesów, które rozchodzą się z prędkością większą niż prędkość światła. Więc w tych teoriach, to są wszystko teorie, tak? To są fajne przybliżenia, wydaje się być bardzo ciekawe i ja na przykład osobiście nie mam nic przeciwko tej teorii Big Bangu, tym bardziej, że właśnie ona wskazuje na ten początek, prawda? To jest bardzo istotny dla mnie. Natomiast generalnie właśnie ze wszechświatem musimy też wziąć pod uwagę, że jest taka zasada, następny ślad taki w tym momencie, zasada antropiczna. Wygląda na to, że wszechświat został stworzony w jakimś sensie racjonalnym, abyśmy my mogli w nim żyć i abyśmy mogli rozwijać naukę. To jest bardzo ciekawa, która do mnie doszła niedawno. Prawda? Bo z jednej strony są tak dopasowane wielkości fizyczne i chemiczne, te tak zwane stałe teorii, że po prostu to życie jest możliwe, tak? Że na przykład woda się zamraża w takiej temperaturze, ale nie w innej, prawda? Że tam, prawda, jest różnica 4 stopni, prawda? Jest mowa tam o tym, że naprawdę bardzo ciekawy przykładem takiego dopasowania do naszej intelektualnych możliwości jest wielkość, odległość Księżyca od Ziemi i od Słońca. To powoduje, że w czasie pełnego zaćmienia Księżyc zasłania nam całkowicie Słońce. Wówczas my możemy oglądać gwiazdy, które są z tyłu za Słońcem, których normalnie byśmy nie oglądali. Nie no tak. I to wskazuje na to, że jest tak zwane ugięcie przestrzeni wokół masy. To, co jest, prawda, sednem generalnej teorii względności Einsteina, czyli że przestrzeń się zakrzywia wokół masy. Tego byśmy nie byli w stanie udowodnić, gdyby nie było dokładnego dopasowania takiego pełnego, bo Słońce nam wtedy oślepia. My nie widzimy tych malutkich punkcików za Słońcem, bo po prostu Słońce nas zaślepia. I to jest właśnie bardzo ciekawe dopasowanie, bo ono właściwie może nie tyle umożliwia nam życie, ale umożliwia nam rozwój nauki, tak? Badania, co jest bardzo ciekawe. No ale też, powiedzmy sobie, bardzo ciekawym elementem jest powstanie życia, prawda? Jak to prawda? No właśnie, czy ty jesteś ewolucjonistą? Jako naukowiec? Jako człowiek, który woli ewolucję niż rewolucję, to w jakimś sensie jestem, ale nie w aspekcie powstania życia. Tak? Znaczy, przy czym nie ma tu może kwestii tylko czysto jakichś tam filozoficznych, natomiast są pewne bardzo konkretne fakty. Przez wiele lat, prawda, wmawiano nam o tym, że udowodniono, że powstają w warunkach naturalnych aminokwasy, z których są budowane białko. Okazuje się, że to nieprawda. Ten eksperyment Millera, prawda, tam z lat 50. chyba, Uraya Millera, tego jest udowodnione, że on tam właściwie nic wielkiego nie wykazał. Tak? W tych warunkach, które oni tam stworzyli specjalnych, tak? Gdzie było to wszystko bardzo inteligentnie zrobione, bo to nie znaczy, że eksperyment był zły. On był bardzo ciekawie zrobiony, ale wymagał po pierwsze inteligencji. To nie zrobiło się samo. Po drugie, bo tam było wyładowanie, prawda, tam było chłodzenie i tak dalej. Jeśli się to powtórzy i nie odprowadzi się tam było tylko 2 czy 3 aminokwasy wyprodukowane w międzyczasie, tak? A jeśli się na nie w dalszym ciągu oddziałuje jakąkolwiek energią, to się zamienia w smołę. I wtedy nie ma aminokwasów, nie ma białek, nie ma nic. Więc trzeba bardzo umiejętnie to wszystko zaplanować. Czyli, a co więcej, z 20 tam 1, 2, 3 aminokwasy wyprodukowano. Żeby otrzymać inne, trzeba zmienić warunki, czyli zmieniają się nagle warunki życia na Ziemi całkowicie, żeby powstały inne aminokwasy. A na końcu okazuje się, że nawet niezależnie od jakichkolwiek wymyślimy sobie warunki na Ziemi, to jeszcze i tak musimy częściowo aminokwasy czerpać z kosmosu, a o ile pamiętam, jeszcze parę lat temu 1 czy 2 aminokwasy nie wiadomo w ogóle jak powstały. Ani nie dochodzą z kosmosu, a więc brakuje nam cegiełek życia, tak? Bo to aminokwasy są cegiełkami życia. Z tych aminokwasów powstają białka, a te białka są potrzebne do tego, żeby nasz organizm, żeby nasze komórki, prawda, funkcjonowały, żyły i przetwarzały informacje. Druga sprawa, to kiedyś właśnie zapytano takiego profesora, który właśnie był wierzącym ewolucjonistą, chemikiem, i on napisał taką książkę
Ewolucja, znaczy sens był taki, że muszą powstać, prawda, białka. I on wszystko pokazywał, że muszą. I wtedy student wstał się i mówił: panie profesorze, to po co jest DNA? Po co ten cały mechanizm, prawda, numeryczny, prawda, komputer, który steruje tym procesem, jak łączyć tego? Jeżeli to się powstało spontanicznie, to po co to? No tak, oczywiście. I profesor Kenyon, jego nazwisko, mówi: zacząłem myśleć, tak? Jeżeli ja cały czas przekazywałem, że jest predestynacja, tak? Że jest to wszystko zaplanowane, tak? Że muszą powstać się, połączyć te białka właściwie, to po co instrukcje zapisane w naszym... Po co ta instrukcja? No. Dlaczego jest tak, że jak ta instrukcja się zepsuje, to powstaje z tego rak, powstaje jakieś choroby i tak dalej. Więc okazuje się, że jednak oprócz samych składników bardzo ważnym elementem w naszych komórkach jest technologia. Jak te cegiełki budujemy, tak? Nie tylko wystarczy nam cegły i cement, potrzeba jeszcze mądrego murarza, który będzie wiedział, jak te cegły ze sobą łączyć, prawda? No i cały komputer tego, tak? Kiedyś na przykład właśnie powstanie informacji pan Dawkins próbował oszukać, prawda, swoich popleczników w ten sposób, że zrobi taki eksperyment, że małpa siedzi przy komputerze i próbuje literki, prawda, i buduje takie zdanie, prawda, tam to be or not to be. W każdym razie tam jest takie jakieś słynne zdanie, które on tworzy, tak? Tylko ta małpa wie, że trafiła w literkę. Skąd ona to wie? Jak już trafiła literką, to ona już jej dalej nie zmienia. Aha. To nie jest tak, że za każdym razem ona odpoczyna wszystko od początku. Tak. Czyli ona ma za sobą taki kod genetyczny. Czyli ona z góry wie: teraz trafiłam, więc coraz mniej i w końcu po 48 takich próbach jej się udaje. Ale ona wie z góry, która literka jest dobra. Tak? Jasne. No to jest oszustwo. Ja mam wrażenie, że pan Dawkins wie o tym, że oszukuje ludzi, prawda? I co więcej, to ludzie to powtarzają, nawet naukowcy, ten eksperyment. A ten eksperyment jest po prostu fake newsem, tak? To jest tylko fake eksperyment, bo on zakłada coś, co... A mówi się, że to wszystko jest bezmyślne, tak? Że to wszystko jest chaotyczne. To nie był... W eksperymencie Dawkinsa jest inteligencja. Ta małpa jest inteligentna. Ona wie, kiedy przestać. Są takie tak zwane kody ewolucyjne, genetyczne w przemyśle, które na przykład potrafią dobierać optymalne układy autobusów, ale one wiedzą, czego szukają. One mają narzucony pewien wzór, funkcję celu, tak. Funkcję celu. Jeśli nie mają tego funkcji celu, to się po prostu do niczego nie dojdą. Tak? A więc ten DNA, cały komputer i cała prawda, i cała tak zwana informacja, która jest konieczna. No i potem oczywiście najciekawszy też problem jajka czy kury. Problem jajka i kury polega na tym, że na pytaniu, czy pierwsze było jajko, czy pierwsza była kura, czy pierwsze były białka, czy pierwszy był układ sterowania. Tak. Bez białek nie ma sterowania, tak? Nie ma RNA i tak dalej. Więc teraz pytanie, co było pierwsze? RNA czy białka? I na to nie ma odpowiedzi. Pięknie. Adam, mam naprawdę jeszcze, może nie setki, ale dziesiątki pytań w głowie. Myślę, że to dobry pretekst, żeby umówić się na kolejne spotkanie. A was, moi drodzy, proszę o to, żebyście skomentowali ten odcinek, powiedzieli, co było niejasne, jakie pytania powinny być zadane. To zaprosimy oczywiście Adama gdzieś tam w kolejnych odcinkach. Proszę, udostępnijcie ten materiał, subskrybujcie go. Adam, bardzo ci dziękuję. I życzę wszystkiego dobrego, a my żegnamy się i słyszymy się w kolejnym odcinku. Dzięki, cześć.